Tytuł Gizmondo wziął się z okoliczności, które w końcu nie zaistniały. To znaczy utwór miał być wykonany na Wawelu. Skojarzyło mi się to z polskimi królami, prawda? Z wazami, ale jako, że był to rok 2020 i pandemia zdominowała cały świat, wykonanie na Wawelu nie doszło do skutku. Tytuł jednak pozostał. Pozostał dlatego, że podobał mi się sam dźwięk, barwa słowa Gizmondo, czyli z włoska Zygmunt. I to się zdarza w tytułach moich utworów, które czasem nie mają powiązania jakoś bezpośredniego z samą muzyką, ale dźwięk, właśnie kształt, nawet wyobrażona barwa tytułu jakoś tak może przylgnąć jak słowo hominibus do innego utworu. Hominibus, które mi się urodziło w ogóle bez znajomości w ogóle tego słowa. Nie wiedziałem, że takie słowo istnieje. Po długim czasie się dowiedziałem, że jednak jest takie łacińskie słowo, które oznacza ludziom, czy choćby, nie wiem, zamglone oko dżownicy. Natomiast sam utwór, jak wspomniałem, nie jest o królu. Tak naprawdę jest można powiedzieć, że o oddechu, czy o swobodzie oddechu, czy naturalnej frazie, która przez nas przepływa za pomocą muzyki. I tu jest, w tym utworze jest kilka takich rodzajów tej naturalności, tego naturalnego oddechu. Są fragmenty, gdzie 3 instrumenty w pierwszej części grają zupełnie swobodnie. Zapis czasu jest graficzny, to znaczy nie ma taktów, a muzycy decydują, patrząc na partyturę i widząc większe lub mniejsze odległości między nutami lub mniejsze lub większe wielkości tych nut, decydują o przebiegu tak naprawdę tego utworu. W drugiej części fortepian narzuca już swój puls, odłącza się od swoich towarzyszy z pierwszej części, towarzyszy rozmowy, narzuca własny kształt, kontekst, też harmoniczny i rytmiczny, ale flet pierwszy i flet drugi nadal pozostają w takim swobodnym kształtowaniu czasu. Mają tylko orientacyjne, przerywane kreski taktowe i po prostu znajdują się mniej więcej na poziomie taktu. W trzeciej części znowu mamy już skrajne 2 podejścia do tej swobody. Jest fragment, gdzie jest bardzo skomplikowany rytm i oba flety grające unisono, jeżeli chodzi o rytm, muszą się w tym rytmie znaleźć, takim mocno synkopowanym, by po chwili na samym końcu wejść w taką totalną improwizację, która jest wyłącznie opisana dla obu fletów słowami. Mają się pokłócić, mają korzystać z wszystkich możliwych rejestrów i technik. Można więc powiedzieć, że utwór jest o ludzie, o takiej muzycznej swobodzie, o decydowaniu o czasie, o przepływie oddechu, o frazie. I tutaj pojawia się aspekt, który znają wszyscy muzycy zawodowi, a z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, tak zwana wtórna naturalność. To znaczy muzyk nie odgrywa po prostu nut, które ma napisane. Muzyk tych nut się oczywiście uczy, trochę na zasadzie takiej jak aktor uczy się roli. I te nuty, frazy, wszystkie emocje, jakie za nimi się kryją, one muszą stać się wnętrzem tego muzyka. Ten muzyk staje się w pewnym momencie utworem, tak jak aktor staje się rolą i wtedy jest gotowy do tego, żeby przekazać tą muzykę słuchaczom, czyli wtedy staje się takim prawdziwym medium muzyki, która najpierw powstała gdzieś w głowie kompozytora, została przelana na papier, weszła w głowę muzyka i ten muzyk dopiero jest medium, który przekazuje tą muzykę słuchaczom. O tym też jest Gizmondo.